Marka Hebe funkcjonuje z sukcesami od 2005 roku. Zajmujemy się produkcją aparatów kosmetycznych przeznaczonych do profesjonalnego użytku. Wyposażyliśmy już tysiące gabinetów na całym świecie, a nasze urządzenia produkujemy i serwisujemy we Wrocławiu. Hebe Hydrogenium Plus jest urządzeniem wyposażonym w 5 modułów zabiegowych. 2 bazują na użyciu wody uwodorowanej, czyli o zwiększonej zawartości wodoru. Natomiast pozostałe 3, czyli galvanik, ultrasound i electroporation, pozwalają nam uzyskać piękne wykończenie zabiegu. To, co odróżnia nasze urządzenie od konkurencyjnych, to myślę bardzo dobrze, jeśli nie rewelacyjnie, tutaj pochwała dla naszego konstruktora, generator wody wodorowej, który pozwala nam ściśle określić, w której części tak naprawdę znajduje się ta woda uwodorowana, czyli o zwiększonej zawartości wodoru. Tutaj mówimy o środowisku alkalicznym, czyli zasadowym. Tak więc pH powinno być odpowiednio wyższe niż 7. Natomiast po drugiej stronie separatora znajdującego się wewnątrz generatora przetrzymywana jest, powiedzmy sobie, woda o pH kwasowym. Jak cudownie składa się w przyrodzie. Na stronę wody o pH kwasowym trafiają również szkodliwe jony, takie jak chlor, siarka. Natomiast po stronie zasadowej znajdziemy dobroczynny magnez czy wapń. Jak to działa? No więc zgodnie z teorią rodnikowego starzenia się skóry, na powierzchni naszej skóry w sposób naturalny pojawiają się wolne atomy tlenu. Atomy te, jak pamiętamy z chemii, mają 2 wolne łapki i bardzo chętnie połączą się z inną strukturą, wskutek czego dochodzi tutaj do degradacji wspomnianych struktur. Te wolne atomy tlenu połączą się zarówno czy to z kwasem nukleinowym naszym, czy ze strukturami lipidowymi. Z tego też względu w naszych gabinetach proponujemy klientom zabiegi oparte na antyoksydantach. Podpięcie głowicy. Podłączanie skraplacza. Manipulator do H2 Jet. Podłączanie manipulatora H2 Jet do skraplacza. Podłączanie manipulatora H2 Jet do urządzenia. Manipulator H2 Pil. Podłączanie manipulatora H2 Pil. Podłączanie wężyka do modułu H2 Pil na zużytą wodę. Podłączanie kabla zasilającego. Kielich oznaczony niebieskimi naklejkami jest to nasz generator wody wodorowej. Symetrycznie po obu stronach generatora znajdują się 2 elektrody platynowane oraz membrana stabilizująca układ. W celu podniesienia pokrywy górnej odpinam zabezpieczenia dolne i ostrożnie podnoszę pokrywę. Aby bezpiecznie uzupełnić mój generator w wodę, odkładam pokrywę na wieszak znajdujący się z boku urządzenia. Przegroda wewnątrz kielicha zawsze powinna być ułożona prostopadle do urządzenia. Wspomniana przegroda w środku wyposażona jest w membranę. Membrana ta, nazywana również nanosiatką, będzie służyła nam przy 2, maksymalnie 3 zabiegach. Następnie należy ją wyrzucić
i wymienić na nową. Nasz generator wody będę wypełniać wodą mineralną, lecz nisko zmineralizowaną, to znaczy poniżej 500 mg na litr, do poziomu górnej naklejki. Pojemność generatora to około 1 litra. Następnie nakładam pokrywę kielicha. Co ważne, układam ją w taki sposób, by po obu stronach przegrody znalazło się po jednej elektrodzie. Natomiast rurki poborowe obie mają znaleźć się po jednej stronie. Zakładam zabezpieczenia dolne na mniejszy zaczep. Mój generator jest już gotowy do pracy. Kielich oznaczony czerwoną naklejką przeznaczony jest na wodę zużytą podczas pracy na module H2PIL. Aby go oczyścić, ściągam zabezpieczenia boczne i pokrywę górną. Odwieszam na przeznaczony do tego uchwyt. Następnie unoszę kielich i zdejmuję z półki. W celu powtórnego montażu zaczepiam na uchwyt. Włączanie urządzenia. Aby uruchomić generator wody uwodorowanej, należy wcisnąć ten przycisk. Co ważne, podczas pracy generatora mogę swobodnie poruszać się po menu. Podczas pracy generatora mogę zaobserwować różnicę w poziomie zmętnienia wody po obu stronach zbiornika. Po tej stronie widzimy wodę o pH kwasowym. Natomiast po tej interesującą nas wodę o środowisku alkalicznym, czyli o zwiększonej zawartości wodoru. Co ważne, ze względów bezpieczeństwa, gdy tylko delikatnie uniosę pokrywę, dopływ prądu jest automatycznie odcinany, gwarantując mi w ten sposób bezpieczeństwo pracy. Po przygotowaniu wody uwodorowanej pracujemy na niej do zużycia. Następnie nie wolno dolewać wody w celu jej uzupełnienia. Przy kolejnej klientce bądź wydłużeniu czasu zabiegu wodę należy wylać z generatora i nalać zupełnie nową. Wykonajmy teraz mały test. Sprawdzimy pH wody po obu stronach generatora. Zdejmuję pokrywę. Dopływ prądu jest odłączany samoistnie, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat o otwartej pokrywie. Po tej stronie, gdzie znajdowały się rurki poborowe, powinniśmy mieć do czynienia z pH alkalicznym. Mamy tutaj do czynienia z pH ewidentnie na poziomie 10. Sprawdźmy teraz, co znajdziemy po drugiej stronie.
Tutaj nasze pH możemy ocenić na 4. Po tej stronie zbiornika znajduje się anoda, natomiast po drugiej katoda. To właśnie przy katodzie będziemy mieli do czynienia z wodą o środowisku zasadowym, tak więc alkaliczną. Co więcej, po tej stronie zbiornika będą znajdowały się również jony wapnia, magnezu, potasu. Natomiast po drugiej, przy środowisku kwasowym, tak więc dla nas z perspektywy zabiegowej niepożądanym, znajdą się jony chloru i siarki. Nasze urządzenie jest już gotowe do pracy. Tak jak sobie zaznaczaliśmy, sygnalizuje nam to niebieski kolor na kielichach. Zabieg rozpoczniemy od pracy na module H2PIL. Praca przy użyciu tej głowicy jest niezwykle przyjemna dla naszych klientów. Na powierzchni skóry mają oni wrażenie takiego przyjemnego przepłukiwania. To, co robi ta głowica, to po pierwsze zasysanie fałdu skóry i przepłukiwanie go na zewnątrz głowicy poprzez znajdujące się na końcówce ślimaczki właśnie wodą uwodorowaną. A więc zobaczmy. Uruchamiam funkcję H2PIL. W przypadku zabiegów na twarz będziemy pracować na wartości od 20 do 25%. Moc na poziomie 50, a w zasadzie do 50 będzie raczej dedykowana na ciało. Zmniejszam moc. I uruchamiam przyciskiem Start. Jednym z wężyków będzie teraz podawana woda wodorowana, a drugim będzie ona wracała do pojemnika na zużytą. W kolejnym kroku przystępujemy do pracy na głowicy H2Jet. Moduł H2Jet będzie służył nam do aktywnego wtłaczania wody uwodorowanej. Uruchamiam moduł przyciskiem Start. Na pokrętle reguluję poziom ciśnienia. W przypadku zabiegów na twarz będę pracować między 2 a 3 bary. Swoje ulubione parametry mogę niejako zamrozić, dociskając przycisk. Wtedy po ponownym uruchomieniu urządzenia uruchomi się ono na tych właśnie parametrach. Aby dokonać ponownej zmiany, odciągam wajchę i modyfikuję wartość. Aby zatrzymać urządzenie, wybieram przycisk Stop. Na tym regulatorze reguluję ilość wydobywającej się wody wodorowej. Będę pracować na środkowym z tendencją do dolnego ustawienia. Głowicę będę trzymać w odległości do 2 cm od skóry klienta. Nigdy nie większej. Wskazaniami do zabiegów z wykorzystaniem hebehydrogenium plus będą skóra wymagająca odświeżenia i wygładzenia, jak również skóra pozbawiona blasku, zmarszczki, utrata jędrności, cera naczyniowa, nadprodukcja sebum, opuchnięcia i cienie pod oczami, przygotowanie do zabiegów z zakresu medycyny estetycznej,
jak również w celu wykonania zabiegów pielęgnacyjnych dla każdego rodzaju cery, szczególnie dla skór zanieczyszczonych, ziemistych, pozbawionych blasku, eksponowanych na działanie zanieczyszczeń powietrza, jak również wielogodzinne przebywanie w zamkniętych, klimatyzowanych pomieszczeniach.